Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes Perfume i zapraszam Was dzisiaj na Denko, czyli mój projekt zużyć zapachów, odlewek, flakonów, których już tam mało co było. Zapraszam Was. No, jest tego trochę. Zacznę może od tego, że tutaj to już szło wręcz lawinowo zużywanie, dlatego że przez to, że chodziłam na treningi, to tak, chodziłam na treningi popołudniowo, więc rano psikałam się zapachem, później psikałam się czymś na trening, takim lekkim i później na wieczór, na noc kolejny zapach. Zużywanie szło mi wobec tego bardzo szybko i tak też Wam to pokażę. Wszystko, co zużyłam, słuchajcie, nie jako odświeżacz powietrza, tylko na sobie, więc zapraszam tym bardziej i zacznę może od flakonów, bo wiem, że chyba to zawsze Was też najbardziej ekscytuje, podobnie zresztą jak mnie, chociaż mnie cieszy każde zużycie. Ale zużyłam Hugo Boss Deep Red. Bardzo fajny zapach, ale ja bym do niego już nie wróciła. To jest dla mnie taka trochę imbirowa też historia, aczkolwiek nie wiem, czy to jest imbir. Nigdy nie prześledziłam chyba nut tego akurat zapachu, ale tak, tu jest taka nuta przełamująca, coś podobnego według mnie do imbiru. W każdym razie to idzie już out. No i raczej ten zapach już do mnie nie wróci. Mówię raczej, dlatego że nigdy nie mów nigdy. O kolejnych zużyciach powiem Wam hurtowo, czyli Massimo Dutti. Jak widzicie, Solar Linen i Morning Poplin. Powiem szczerze, te zapachy zużywało mi się przewspaniale. To były moje zapachy właśnie na treningi. Bardzo szybko mi się one zużyły. One były idealne, odświeżające, tak się czułam w nich rzeźko. Nikogo nie zabijały, bo są to bardzo świeże zapachy, ale mimo wszystko jak na świeże zapachy mają moim zdaniem rewelacyjną projekcję i pięknie grają na skórze. Także zużyłam te dwa flakony. Massimo Dutti nie mam już w swojej kolekcji. Kolejny zapach, no i tu jest trochę słabo, trochę może będę tęskniła, ale jak będę, to sobie odkupię. Chodzi o Dolce & Gabbana L'Imperatrice. Było już naprawdę niewiele, postanowiłam jednak zużyć, no bo wiadomo. No i tak, i zużyłam po prostu ten zapach, natomiast myślę, że teraz go odkupować nie będę. To nie jest zapach, po który ja kiedykolwiek sięgałam jesienią czy zimą, zawsze on mi się kojarzył letnio. No lubię, a teraz tym bardziej, lubię totalnie co innego jednak jesienią i zimą i po niego i tak bym nie sięgnęła, więc nie ma sensu odkupować. Natomiast nie jest powiedziane, że go nie odkupię na następny sezon letni. Zużyłam również bardzo letni zapach Issey Miyake Drop D'Issey. To był też zapach mój treningowy, wodny, bardzo świeży, ale on miał trwałość ogromną. A że po treningu zaraz się myłam, to bardzo często jego jeszcze nakładałam na noc, czyli aplikowałam go drugi raz, a że i tak już miałam połowę tego flakonika, 30 zresztą mililitrowego, no to naprawdę poszło mi bardzo szybko. Kolejny flakonik, który zużyłam, to jest Idol Nectar. No przepiękny ten zapach. Powiem Wam, że świetnie mi się na lato sprawdził. Tutaj, jeżeli ktoś wyczuwa, tu jest ta nuta popcornowa. Ja ją idealnie po prostu wyczuwałam i dla mnie ten zapach był przez to taki trochę inny niż ten Idol, który mam w wersji Intense. Taki jeszcze bardziej letni, mam wrażenie. Coś pięknego, także zużyłam. No i żegnam się z tym zapachem. On do mojej kolekcji nie wróci, podobnie jak Issey Miyake Drop D'Issey. A teraz może miniaturki. Pierwszą miniaturkę, którą zużyłam, to Le Merveille
I to jest oczywiście woda toaletowa Hermesa. Zużyłam to też na siłownię. Była to taka pomarańczowa rzeźkość, piękny, fantastycznie noszący się na treningu zapach i były o niego pytania. Dziewczyny mnie pytały, czym tak pachnę. I powiem Wam, że najlepsze testy, jakie można zrobić chyba na zapachach, to w momencie, kiedy trenujecie. Ja ostatnio taką zasadę właśnie przyjęłam, ponieważ kupiłam sobie bieżnię i już teraz nie chodzę na treningi, tylko robię je sobie rano, więc już nie będzie tyle zużyć. Pojedyncze jakieś sztuki, ale no przez to, że już sobie wstaję rano, jem śniadanie i idę na trening, tak wiem, bezpośrednio po jedzeniu jest to ryzykowne, ale jest mi po prostu tak najwygodniej. Czasami staram się przed jedzeniem. W każdym razie przez to właśnie, że tak to wygląda teraz, no wiadomo, że już aplikuję perfumy raz na cały dzień i no już nie mam takich już zużyć, jak tu mi poszło świetnie. Także jeżeli chodzi o ten zapach, świetny na trening i bardzo komplementogenny. I kolejny treningowy mój zapaszek to była woda kolońska od Hermesa Rhubarb. Ja, wiecie co, tu jest małymi literkami, ona, Rhubarb, coś tam się nazywa, w każdym razie ma bardzo słabe parametry i tak na trening się nadawała, bo jak się spociłam, to właśnie nie było tak, że zjadało to ten zapach, tylko dodawało mu trwałości. I właśnie tam, przy tamtym, jestem chaotyczna, wiem, przy tamtym właśnie Marvie chciałam Wam dokończyć ten wątek, że testy zapachów, jak się pocimy, są fajniejsze nawet. I właśnie teraz taką zasadę trochę przyjęłam, że właśnie rano aplikuję sobie zapach na trening, ale tylko te, co testuję po prostu, bo pot i takie zmęczenie powoduje, że się mocniej ten zapach ulatnia i że ja go wyczuwam bardziej. Byłam zawsze przekonana, że pot zjada strasznie zapach. No a u mnie akurat powoduje, że on właśnie zaczyna fajnie mi wchodzić do nosa i więcej jestem w stanie wyczuć, więc tak mam. Ten zapach używało mi się na treningi. Super. Teraz przejdziemy do perfumetek i odlewek. I perfumetkę, którą zużyłam, to La Vie Belle Elixir. No tak, to już poszło i nie wróci. Ja jednak, mimo że to jest bardzo podobny zapach do Angel Nowej, to ja wolę Angel Nowa. Tam jest mniej syntetyczna malina, bardziej też pudrowa. Tu jest więcej syntetyczności, którą mój nos wyczuwa. Oczywiście one jak się ułożą, to naprawdę te maliny są do siebie strasznie podobne, ale ja jednak wyczuwam różnicę i tamten zapach daje mi więcej niż ten, więc La Vie Belle Elixir, no nie, tego zapachu nie kupię. Lattafa Eteri. To jest zapach z nowości perfumowych, jak wiecie. Powiem Wam szczerze, że ten zapach bardzo dobrze mi się nosiło. To był w ogóle zapach, który z każdym użyciem mam wrażenie, że coraz entuzjastyczniej do niego podchodziłam, albo moje odczucia były coraz bardziej entuzjastyczne. To jest zapach bardzo owocowy i on, słuchajcie, im dłużej go używałam, no bo jednak ta odlewka na trochę mi starczyła, on jednak się chyba tam trochę nabierał tej mocy swojej, dlatego że na końcu już te ostatnie psiki, kiedy go używałam, miał już taką moc i był tak trwały i projektujący, no on wytrzymywał od mycia do mycia, także a Lattafa Eteri, ja nie kupię tego zapachu, ale polecam. Zapach, który zużyłam, to Venom Incarnate. To był jedyny zapach, który w miarę mi się spodobał akurat z tej SHL 777. Tak, on nadal nawet w korku jest wyczuwalny. On miał bardzo fajne parametry. Zapach nosiło mi się super cały dzień, więc jestem zadowolona i gdyby ktoś się zastanawiał, to akurat te Venom Incarnate polecam, bo Pink Boa
to naprawdę średniak. Zużyłam Ella K Rose de Puszkar. I wiecie, co Wam powiem? Że ten zapach mogłabym mieć. One są cholernie trudne. Ja raczej szukam ubytkowego flakonu. Niewiele osób coś Ella K sprzedaje. Ostatnio był wystawiony jeden zapach, ale jak ja się odezwałam, okazało się, że był też wystawiony na innych grupach, na Elixie i poszedł w 3 sekundy, więc się nie załapałam. To jest zapach, który strasznie mi się spodobał. On jest inny, jest różany, ale to nie jest taka róża. Tu jest też połączenie skóry, tu jest, dużo się dzieje, ale tak naprawdę niedużo, w sensie takim, że przepięknie układający się zapach, który moim skromnym zdaniem i parametrowo, czyli projekcja, trwałość, zapach, jako kompozycja jest wart tej swojej ceny. No więc właśnie, Ella K Rose de Puszkar. Przepiękny jest ten zapach. Perfumetkę, którą zużyłam, to jest Angel Phantasm. Nikt nie chciał tej perfumetki, więc stwierdziłam, no po co ma stać. Użyjemy sobie tego gourmandziku. Nie będę używała stamtąd. Bardzo mi się dobrze spisał w ciepłe dni. To był w ogóle zapach gourmandowy, który zakładałam na wieczór i naprawdę fantastycznie mi się sprawdził. Także zużyłam cały. Zużyłam też Viktor & Rolf Tiger Lily, Flower Bomb Tiger Lily. No i też nie jest to jakiś zapach. I też nie jest to zapach, do którego ja wrócę. Cieszę się, że zdecydowałam się na perfumetki i nie na flakony, bo jednak są to zbyt lekkie dla mnie zapachy, zbyt świeże. Nie są to brzydkie zapachy. Po prostu ja nie jestem targetem. Cieszę się, że zużyłam. A teraz Wam powiem o zapachu, który jak zużywałam tę odleweczkę, to sobie pomyślałam, że Lost Cherry Toma Forda to już jednak nie jest to. I kiedyś zastanawiałam się, żeby kupić Electric Sherry. I właśnie, słuchajcie, nie pamiętam od kogo, możecie napisać w komentarzu, która mi przesłała tę odlewkę Tom Ford Electric Sherry, bo bardziej mi się podoba. Dużo bardziej mi się podoba niż Lost Cherry. Ona jest charakterna, jest mocna, silna, to jest wiśnia, ale wiśnia, która posiada wiele twarzy, czuć tam różne inne nuty, takie właśnie elektryzujące. Fajna jest nazwa, bo ten zapach bardzo elektryzuje, dodaje wigoru. Mega, mega fajny zapach. Dużo fajniejsze od Lost Cherry. Lost Cherry jest takie zhypowane i takim zapachem, że no, jak mówisz Lost Cherry, to wszyscy wiedzą. O Electric Cherry nie za bardzo się mówi, a uważam, że to jest 100% lepszy zapach od Lost Cherry, naprawdę. Zużyłam też, słuchajcie, 3 ml odleweczki Angel's Share Paradise by Kilian. No i tylko Wam powiem, że na mnie lepiej układa się jednak podstawowa wersja Angel's Share. To było jednak po ułożeniu się na skórze trochę nijakie, bo i niby alkoholowe, jakieś trochę rumowe, a z drugiej strony jakaś wkradała się słodycz na mojej skórze, nie wiem, taka bardziej owocowa. Skręcało to też w takie rejony spłaszczające totalnie ten zapach. Jednak Angel's Share ma w sobie jakąś taką delikatną dymność koniakową, jeżeli mogę to tak nazwać, chociaż cały czas powtarzałam, że tu bardziej czuć alkohol niż w tej wersji podstawowej, to testując ręka przy ręce te dwa zapachy, niestety muszę stwierdzić, że ten się strasznie mocno na mnie wysładza, a tamten właśnie jest taki wykwintny, taki no dużo ładniejszy, słuchajcie, także tego bym nie odkupiła, szczerze powiem. I ostatni zapach to jest Tom Ford Cafe Rose EDP. Przepiękna kawowa róża, przepiękna, pięknie się układająca, bardzo mocny zapach.
Kurczę, to było coś, słuchajcie, świetnie mi się to nosiło, czułam to cały czas. Gdybym miała teraz tak pomyśleć o jakimś kawowym zapachu, to ja, słuchajcie, nie wiem, czy to jednak nie byłoby to, bo zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Muszę powiedzieć, że ja unikam troszeczkę Toma Forda i staram się go nie kupować, chyba że właśnie coś mnie oszołomi, ale też te ceny, ja tam trochę nie widzę tego, tej współmierności ceny, wiecie, do tego, co dostajemy, ale no te zapachy mi się podobają, one nie chcą odkrywcze, dosyć bym powiedziała jednak bardziej mainstreamowe, ale parametrowo i to jak się pięknie układają na skórze, no to jest naprawdę cudowny zapach. I teraz krótko, co do zużyć włączam, słuchajcie. Włączam do zużyć Alive'a. No tak, już jest go niewiele, także postaram się zużyć. Włączam Juliette Has a Gun, Juliette zapach. To Wam w jednym z filmów zresztą mówiłam. Włączam Sunset, Goldfinch & Bugs Sunset Hour, chociaż uważam, że to jest przepiękny zapach. Słuchajcie, on niesamowicie się na mnie układa, kiedy właśnie jestem na treningu i się pocę. Ale trzeba zużyć. Chcę zużyć, wrzucam Montal Oud Saparot. W ogóle ten zapach mi się podoba. On nie ma parametrów, ale jest przepiękny. I Mancera Explicit Vanille. Ja mówiłam, że ta wanilia mi się nie do końca, że nie jest jakaś wyjątkowa. Ona na mnie ładnie się układa, tylko że zbyt spożywczo moim zdaniem. Dalej Lorenzo Pazzaglia Sangria. To wiecie, to robiłam takie letnie zapachy traumowe dla mnie. Tak, trzeba go zużyć, więc wrzucam. Petre Mask Milano zamierzam zużyć. No, fajny zapach też, ale biorę do zużycia. I ostatni to jest ten właśnie Pink Boa Venom zużyłam, to teraz sobie pozużywam tego Pink Boa. No i tak, zużyłam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 zapachów, a wciągam do zużyć 2, 4, 6, 8. Jak zużyję je, to będzie chyba sukces tym razem, tak myślę. Więc na spokojnie też się nie spinam, ile zużyję, tyle zużyję, ale no teraz przy tych treningach poszło mi całkiem dobrze. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że denko Wam się podobało. Buziaczki, kochani. Pa!